Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Jest to kolejna część paczki Loxleya. Serdeczne podziękowania dla firmy Loxley Darts za udostępnienie mi materiału do recenzji. A w dzisiejszym odcinku lotki bardzo niestandardowe. Pierwszy raz w historii tego kanału będę recenzował lotki mosiężne. Ale nie są to zwykłe lotki mosiężne. Są to lotki, które rozmiarami praktycznie nie różnią się od lotek wolframowych. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że są troszeczkę lżejsze. Przed nami lotki Loxley CUZN 03 oraz 09. Widzieliśmy, jak lotki wyglądają z zewnątrz. Teraz pora zajrzeć do środka. I w tym odcinku przeprowadzony będzie ciekawy eksperyment, a mianowicie będę porównywał do siebie dwa rodzaje lotek. Będę porównywał do siebie barel lotki CUZN 03 oraz barel lotki CUZN 09. Musicie dać mi sekundę, aż uda mi się je rozpakować. Tutaj mamy CUZN 03, która będzie po stronie lewej, oraz CUZN 09, która będzie po stronie prawej. Jak zdążyliście już zauważyć, oba te komplety lotek są kompletami miedzianymi. Tak więc zobaczymy, jak lotki dostosowane typowo pod amatorskie granie sprawdzą się w starciu z Okiem Paprocha. Tak, tutaj mamy lotkę CUZN 03, tutaj mamy lotkę CUZN 09. Zaczniemy od CUZN 03, od jej charakterystyki. I tutaj widzimy już dość interesujące podejście, ponieważ mamy lotkę podzieloną na 4 części. W pierwszej części mamy ryflowanie zwyczajne. Jest to najbardziej zwyczajne ryflowanie, jakie możemy znaleźć w lotkach. Zwykłe ryflowanie dookoła średnicy beczki. Na mniej więcej 4/5 mamy płaskie przetłoczenie. Cały środek beczki składa się znowu ze zwyczajnego ryflowania dookoła średnicy. Rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to fakt, iż od tyłu beczki aż do tego momentu średnica beczki ciągle, ale stabilnie, minimalnie się rozszerza. Na przodzie mamy gładki grip, który zwęża się ku grotowi. A jak spojrzymy na lotki CUZN 09, mają one zdecydowanie inną budowę. Na takie lotki zwykło się mówić bombki. Tak więc od początku mamy tutaj też zwyczajne ryflowanie wokół średnicy beczki, ale mamy zdecydowanie grubsze fragmenty, które są wybrzuszone. Ale tak, tutaj mamy lotkę podzieloną na 3 części. W pierwszej części mamy zwykłe ryflowanie, na środku mamy przetłoczenie i z przodu mamy również zwykłe ryflowanie. Ale budowa tej lotki jest zupełnie inna, ponieważ na tyle zaczynamy od zwyczajnej grubości, do środka lotki jest ona pogrubiona, a od środka lotki zwęża się ona do średnicy grotu. Jeżeli zrobimy porównanie face to face, na górze mamy CUZN 03, na dole mamy CUZN 09. No i jak widzicie, są to całkowicie różne lotki. Mimo iż są to lotki mosiężne, to jesteśmy w stanie osiągnąć efekt całkowicie innych lotek. Tutaj mamy dużo ostrzejszy grip, mamy przetłoczenia, które mają dużo mniejszą średnicę. Jak widać, tutaj ostre fragmenty będą nam się wbijać w palce, a na dole na lotkach 09 te fragmenty nie są takie ostre, będą one łatwiejsze do chwycenia przez rękę i mniej będą się one wbijać. Tak więc jeżeli miałbym ocenić lotki CUZN 03 pod kątem ostrości, to powiedziałbym 3,5 na 5, ponieważ widzimy, że fragmenty, które są wybrzuszone, są dość ostre i przy mocniejszym chwycie będziemy czuli ten grip. Jeżeli miałbym powiedzieć, dla jakich zawodników jest ona dostosowana, jaki chwyt powinniśmy przy nich stosować, no to sprawdźmy. No, przy chwycie tylnym dajemy radę tutaj złapać za ten fragment. Nie będziemy musieli łapać za przetłoczenie. Przy chwycie środkowym jesteśmy w stanie całkowicie ominąć wypłaszczenie na przedzie. Jesteśmy w stanie po prostu mieć je jako punkt orientacyjny, gdzie trzymać lotkę. No, dla zawodników trzymających lotkę z przodu może być tutaj pewne wyzwanie, ponieważ fragment, który jest gładki, jest dosyć długi. A jeżeli chodzi o lotki 09, to chwytając, one chyba są
Jeżeli chodzi o chwyt, są one trochę bardziej wszechstronne, bo jeżeli złapię je z tyłu, no to gdzieś tutaj to przetłoczenie będzie fragmentem, na którym oprę swój palec. Jeżeli złapię je na środku, no to tutaj to przetłoczenie będzie na kciuku i raczej dla chwytających na środku może być to pewnego rodzaju problem, a jak chwycają z przodu, no to tutaj bardzo ładnie wszystko się opiera, bardzo ładnie ten palec na zakończeniu barela, na początku grotu się tutaj nam opiera. No ale tak, przeszliśmy przez obydwie te lotki, zobaczyliście jak wyglądają, macie informacje na temat tego, jak będą się trzymać palca, a teraz pokażę Wam graficznie, jak wyglądały przy rzutach do tarczy. A w sekcji rzutowej taka ciekawostka, miałem pomysł, aby zrobić obydwa komplety face to face, ale wyglądałoby to przynajmniej dziwnie, tak więc po prostu przedstawię po dwa podejścia rzutowe w obu kompletach. Co zabawne, na początku miałem wrażenie, jakbym machał ręką i rzucał niczym. Tak naprawdę waga tych lotek jest dla mnie troszeczkę za mała, ale jak widzicie nie przeszkadza ona w dobrych rzutach. Jeżeli uda się znaleźć dobry rytm, uda się znaleźć dobrą pozycję, to jak widzicie lotki same wpadają w dobre miejsca w tarczy. Szeroka gama produktów Loxley Darts dostępna jest w sklepie balticdarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Jeżeli chodzi o dane techniczne, przed nami lotki CUZN-03. Waga 15 gramów. Stworzone ze stopu mosiądzu. A jeśli chodzi o długości, długość barela wynosi 52 mm, a jego szerokość w najszerszym punkcie to 7,6 mm. Na drugi ogień w sekcji danych technicznych idą lotki CUZN-09. Waga 15 gramów. Stworzone ze stopu mosiądzu. Jeżeli chodzi o długość, to wynosi ona 52 mm, a szerokość w najszerszym punkcie to 7,8 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Loxley CUZN-03 oraz lotki CUZN-09 wypadają w starciu z okiem paprocha? W tym odcinku nie będę dzielił lotek na plusy ani na minusy. Zmienimy troszeczkę format, ponieważ są to lotki mosiężne. Nie będę tutaj mówił o ich plusach i o ich minusach, ponieważ byłoby to dziwne. Wychodziłoby na to, że ich minusem jest fakt, iż są lotkami mosiężnymi, ale to nie jest ich wina. Są to lotki mosiężne, są to lotki przeznaczone trochę bardziej do zabawy, są to lotki przeznaczone zdecydowanie do rozpoczęcia swojej przygody z dartem, zdecydowanie do złapania bakcyla darterskiego, jeżeli nie chcemy wydać za dużo pieniędzy. Ale tak, jeżeli chodzi o to, jak widzę te lotki, są one dla mnie bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Ponieważ ich budowa niemalże nie różni się od normalnych lotek wolframowych. Ciekawostką, która pokazuje nam, jak ten efekt został osiągnięty, jest to, że oba te komplety mają po 15 gramów. I są one stworzone niemalże identycznie jak lotki wolframowe i pozwala na to niska waga. Jak widzieliście w sekcji wyjmowania lotek z pudełka, każdy z tych kompletów ma swoją ciekawą, interesującą charakterystykę i mimo faktu, iż są mosiężne, polecam, po prostu polecam te lotki. Jeżeli ktoś chce sprawdzić dwa aspekty, mianowicie jak byłoby rzucać lekkimi lotkami, ponieważ te lotki rozmiarowo nie różnią się od swoich wolframowych kolegów. Osiągnięte zostało to za pomocą niższej wagi, a jeżeli ktoś chciałby mieć lotki o niskiej wadze, a chciałby mieć rozmiary lotek wolframowych, to sądzę, że te lotki byłyby warte grzechu. Patrząc na to, iż cena lotek mosiężnych nie jest za wysoka, to jeżeli ktoś miałby taką chęć, aby sprawdzić się na lekkich lotkach w rozmiarze lotek wolframowych, to kolekcja CUZN jest tym, czego mogą szukać. Ogromnie dziękuję firmie Loxley Darts za udostępnienie sprzętu do recenzji, a z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do obejrzenia innych moich materiałów. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.